Siemanko. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Somerset w Anglii, a dokładniej w Burrington Combe, gdzie będziemy eksplorowali kolejne jaskinie, a dokładniej będą to dzisiaj aż dwie jaskinie. Pierwsza jaskinia nazywa się Avelins Hall i jest ona uznana za najstarsze cmentarzysko w całej Wielkiej Brytanii. A dlaczego, to powiemy Wam już za chwilę. Natomiast druga nazywa się Ghost Church Cavern. Jest ona bardzo popularna wśród nowicjuszy i także mamy do niej ogromny sentyment, ponieważ była to nasza pierwsza jaskinia, którą eksplorowaliśmy na własną rękę. Także nie ma co dalej przeciągać, ruszamy na eksplorację pierwszej jaskini. Avelins Hall została odkryta w roku 1797, kiedy to dwóch mężczyzn rozkopywało małą jamkę, myśląc, że to jest królicza nora. Jakie było ich zdziwienie, kiedy po rozkopaniu tej norki zobaczyli przed sobą 70-metrową komnatę. Wejście do jaskini znajduje się tuż przy bardzo ruchliwej drodze, tam właśnie gdzie Monia stoi. Także zakładamy kamerkę na głowę, ponieważ będziemy potrzebowali obydwie ręce i ruszamy w głąb jaskini. Jaskinia Avelins Hall znajduje się w wąwozie Burrington Combe, tuż obok parkingu, na którym spędziliśmy noc. Jaskinia ma 68 metrów długości oraz 16 metrów głębokości. Avelins Hall jest najstarszym znanym cmentarzyskiem w Wielkiej Brytanii. Otwór wejściowy jaskini ma aktualnie około 2 metry wysokości i jest szeroki, co sugeruje, że była łatwo dostępna już w czasach prehistorycznych, a po ostatnim pochówku jaskinia została zapieczętowana. Znaleziono w niej szczątki ludzkie, których wiek szacuje się na ponad 10 tysięcy lat, a według badań wszystkie były składane w tym miejscu w okresie obejmującym około 200 lat. Można z tego wnioskować, że było to miejsce pochówku dla małej społeczności ludzi starożytnych. Odkryto także, że jaskinia ta była wykorzystywana przed tym okresem przez ludzi jako miejsce zimowania, po czym finalnie została zamieniona w grobowiec. Podczas prowadzonych badań na jej dnie odkryto szczątki ponad 50 osób. 2 osoby natomiast zostały pochowane w rytualny sposób wraz z bogatymi zdobieniami, jak naszyjniki z muszli i zębów zwierząt z kościanymi elementami, co mogło wskazywać o ich wyższym statusie społecznym. Odnaleziono je na końcu w zamkniętej dziś części jaskini. I tu już mamy koniec tej części jaskini, którą możemy eksplorować. Ona jest bardzo mała, bardzo króciutka. Idealna dla kogoś, kto by chciał spróbować sobie zejść do jaskini i zobaczyć, jak to wygląda. A tutaj Monia skacze po kratach. Tam jest spadek w dół, nie wiem, czy to widać, pewnie na Moni kamerce będzie widać. I tam już ta jaskinia się kończy, czyli od samego wejścia, tam na dół teoretycznie powinna mieć ona około 70 metrów. Przejście to zostało zamknięte, ponieważ tutaj na ścianach są wygrawerowane piktogramy. Prawdopodobnie, że przez ludzi, którzy dokonywali tutaj pochówków. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć jakieś. Tu są jakieś krzyżyki, z tego co czytałem. Tego typu rzeczy, ale nic takiego nie mogę tutaj znaleźć na ścianach. Więc prawdopodobnie one są tam dalej i dlatego to przejście zostało do nich zamknięte, żeby je zachować dla przyszłych pokoleń. No ale my jesteśmy przyszłymi pokoleniami. Ale jeszcze po nas będą też inni. O, tutaj mamy te znaki, o których... O, posiedź od boku, właśnie znalazłem je. Zobaczcie, tu mamy jeden w kształcie litery M. Tutaj mamy W. I tutaj też jakiś dziwny piktogram. I tutaj również. O tym właśnie Wam za chwilę opowiem Monia. W jaskini odkryto ślady sztuki naskalnej, czyli ryty, które prawdopodobnie były rytualnymi znakami używanymi podczas starożytnych pochówków. Niestety ich znaczenia nie udało się do tej pory wyjaśnić. Aby zapobiec uszkodzeniom, ryty są chronione bramą. Co może zmrozić krew w żyłach, znajdują się tutaj również znaki maryjne w kształcie litery M oraz W, które w przeszłości umieszczano w jaskiniach. Miały one za zadanie trzymać złe duchy i demony w jej wnętrzu, zapobiegając tym samym wydostaniu się ich na powierzchnię. Więcej o tych symbolach opowiemy w Ghost Church Cavern, ponieważ zostały tam przeprowadzone dokładniejsze badania w tym zakresie.
Dobra, wychodzimy teraz z tej jaskini. No naprawdę w tej jaskini nie można się zgubić, ponieważ wejście znajduje się tam, a tu znajduje się koniec. Ale zdecydowanie można sobie zrobić krzywdę na tych kamieniach. Także jeżeli będziecie odwiedzali tą jaskinię, to zdecydowanie z szacunkiem. Nie tylko dlatego, że to jest jaskinia, ale również cały czas mogą znajdować się tutaj gdzieś szczątki ludzkie pod tymi kamieniami, które nie zostały wydobyte. A my teraz wychodzimy i będziemy kierowali się do Goat Church. Avelins Hall, taka mała jaskinka, ale z ogromną przeszłością. Ruszamy teraz na Goat Church. Zrobiło się już ciemno, no ale musieliśmy wcześniej chwilę poczekać, ponieważ bardzo mocno padał deszcz. Wrzucimy teraz mapkę, gdzie znajduje się ta jaskinia Goat Church. Jaskinia Goat Church znajduje się w zalesionej części Burrington Combe, a dojść można do niej po dobrze widocznym szlaku. Jaskinia ma ponad 1,5 km długości oraz głębokość wynoszącą ponad 60 metrów. Nasza trasa prowadziła będzie od głównego wejścia przez nieczynną już część jaskini pokazowej. Następnie zejdziemy ogromnymi schodami zwanymi Giant Stairs, gdzie powinny znajdować się rytualne znaki ochronne, trzymające złe moce w czeluściach jaskini. Zejdziemy nimi w głąb jaskini, aż dojdziemy do Dining Chamber, gdzie przygotujemy się do zjazdu linowego w Coalshield. Następnie przejdziemy do komory Boulder Chamber, gdzie znajduje się kolejna przeszkoda nazwana Coffin Gate. Po jej pokonaniu dotrzemy do pięknej groty pełnej nacieków kalcytowych, a następnie jeszcze niżej, aż do komnaty Water Chamber, gdzie można znaleźć mały strumyk przepływający pomiędzy skałami. Z Water Chamber przejdziemy małym i stromym tunelem aż do głębokości 50 metrów poniżej wejścia, gdzie znajduje się wymagające przejście, czyli Drain Pipe, które jest wąskim tunelem o długości 9 metrów i średnicy 30 cm w najwęższym miejscu. Następnie wrócimy trasą, nie wymagającą wspinania się po linie i wyjdziemy mniejszym wyjściem o nazwie Tradesman Entrance. Dobra, jesteśmy już na miejscu, przy tym głównym wejściu do Goat Church Cavern. Także wchodzimy do środka. Widzisz, ty się śmiejesz ze mnie, że ja się boję pająków, a ty taki duży chłop się boją pająków. Tutaj mamy jeszcze pozostałości po bramie, która była tutaj w przeszłości, ponieważ to miejsce było, ta jaskinia była wykorzystywana jako show cave, ale później po odkryciu Goat Cave w Cheddar oraz Wookey Hall ta jaskinia była mniej atrakcyjna, więc przeniesiono show cave tam. Tutaj widzimy, jakie Pozostałości jeszcze. na dole są pozostałości, ale tutaj mamy flowstone, bardzo ładny, pod którym trzeba przejść. Tu jest dosyć ślisko, więc lepiej iść nisko, w razie poślizgnięcia nie rozbić sobie głowy. A tutaj mamy jeszcze pozostałości po barierkach, po poręczach, które były podczas show cave. Szukam nietoperków, bo widziałam jednego fruwaka.
Adi, na lewo. Mamy pierwszego lokatora. Jakie ładne schodki. Ale jednak śliskie. Były schodki, tylko że one są już tak wyślizgane przez ludzi. Aha. No i tu już podejrzewam poręcze były, nie? No tak, bo tutaj są jeszcze poucinane końcówki. Tak, i ta jaskinia jest znana z tego, że zimują tutaj nietoperki. O, ale fajnie. Z takimi zaczątkami już na skrzydełka. Aha. No, to ładnie. Generalnie dalsza część jaskini jest tam. Za chwilę tam pójdziemy. Jednak ja jeszcze pójdę z ciekawości. Nie wiem, czy tam iść do góry, zobaczyć co tam jest? Mogę iść zobaczyć. Tu również gdzieś w okolicy tego miejsca, które nazywa się Giant Steps, powinny być te znaki, które widzieliśmy w Avelins Hall. Nie wiem, czy to może są te. Może zostać też już zatarte, bo tutaj mnóstwo wycieczek chodzi. A, Tu jest tutaj mamy, no faktycznie. Zobaczcie, poświeć od boku, Monika. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. jest krzyżyk. Tak, są te znaki. I tam jest kolejna część tej jaskini, ta głębsza. Także możemy sobie wyobrazić, jeżeli faktycznie one zostały narysowane przez ludzi, to czy oni na przykład chcieli uchronić siebie, nie wiem, czy mieszkając w tej jaskini, czy po prostu świat przed demonami, które mogły mieszkać w dolnych częściach jaskini, na których w tamtych czasach nie eksplorowali z uwagi na to, że nie było czegoś takiego jak latarka. No była to głęboka czarna dziura, nie wiadomo co się ukrywało. Tutaj też są jakieś takie... Tak, Tutaj też jest krzyż. tak. I tutaj widzisz takie W, takie 2V jakby ze sobą. Tu jest mnóstwo tego znowu tutaj. Aha. I to jakby chcieli trzymać te złe demony w podziemiach, nie pozwalając im wyjść. Ciekawe czemu używali litery M, W, które Z tego co ja czytałem, to są jakieś znaki maryjne, chyba że później one zostały przyswojone przez chrześcijaństwo. Może dla nas to teraz tak wygląda, a dla nich to znaczyło zupełnie co innego. Monia za chwilę powie o tym troszeczkę więcej. W Goat Church Cavern znaleziono znaki, które przypominają litery M i W, znane również jako Marian Symbols, czyli znaki maryjne. Znak W, czy też dwie litery V połączone ze sobą, mogą oznaczać Virgo Virginum, dziewica dziewic. Były one często używane jako apotropaiczne, czyli ochronne, szczególnie w miejscach takich jak jaskinie, stare budynki czy kościoły. Były one często wiązane z kultem maryjnym i miały chronić przed złymi duchami lub niepożądanymi wpływami. W jaskini Goat Church Cavern oraz innych jaskiniach w rejonie Mendip Hills odkryto różne formy rytualnych znaków ochronnych. Niektóre z nich mogły być używane jako sposób zapieczętowania wyjścia, by uniemożliwić złu wydostanie się z głębi ziemi.
W tamtych czasach jaskinie były postrzegane jako wejście lub portal do zaświatów, dlatego też znaki mogły się tam pojawić. W Goat Church Cavern odnaleziono wyraźne symbole, które datuje się od XVI do XVIII wieku i znaleźć je można przy tzw. Giant Stairs, czyli schodach gigantów. Przypuszcza się, że były one wyryte w celu ochrony przed złymi mocami zamieszkującymi w głębi jaskini. Prawdopodobnie zostały one wyryte właśnie w tym miejscu, ponieważ wieje stąd zimne powietrze, które mogło być kojarzone ze złem wydostającym się z głębi jaskini. Znaki te są obecnie przedmiotem badań i związane są z szeroko rozumianą ludową magią i praktykami ochronnymi stosowanymi w przeszłości. Zobaczysz, jak to jest wszystko wypolerowane. Przez dupki kuratołazów. Tak, od ilości osób, które tutaj chodzą, ponieważ jest to bardzo popularne miejsce dla młodych grup speleologicznych. Właśnie przy wejściu spotkaliśmy Polaków, którzy tutaj się urodzili i jeden z nich właśnie opowiadał, że oni tutaj robili wycieczki z klasą. Także... I nie tylko tu. I nie tylko tu. Więc szkoda, że my w naszych okolicach, jak byliśmy młodzi, nie mieliśmy takich cudów natury, a pewnie również byśmy chodzili. Teraz rozumiecie, dlaczego to się nazywa Giant Steps? Jest kilka takich 1,5 dwumetrowych stopni. Stamtąd przyszliśmy. Jeszcze możemy iść kawałek po płaskim. I całe to zejście ma, z tego co kojarzę, około 7-8 metrów. Tak, idziemy dalej. Uważaj na nietoperki. To przejście wygląda jak dziurka od klucza. Pierwsze odbicie w prawo, które jest zablokowane. Witamy na trawersie. Ale tak. Tutaj wam pokażemy, co mamy w środku. Są rzeczy, które nam się przydadzą do naszej trasy. Tu mamy przejście, które nazywa się Bloody Tide. Bodajże tak, wrzucę napis na dole. I tam jest dość ciasno, ale z moimi gabarytami można przejść.
Tylko że na końcu jest taki 2-3 metrowy uskok, troszeczkę trudny do pokonania, więc warto się ewentualnie zabezpieczyć tam dobrze, może w jakąś linkę do chwycenia. My natomiast tamtędy nie będziemy szli, bo mamy troszeczkę inny plan trasy i musimy iść dalej prosto. O, i tu jest miejsce, gdzie czuć już świeże powietrze, ponieważ tam wyżej jest wyjście, to Tradesman Entrance. Z lewej strony są takie małe korytarze. Mogę wam je pokazać na chwilę. Tędy będziemy wychodzili. Tu można przejść bez użycia liny. A tutaj będziemy właśnie dzisiaj schodzili za chwilę z użyciem liny, ponieważ tam jest 3-4 metrowy uskok. Ale najpierw pokażę wam tą część labiryntu. A, Monia nie idzie. Monia czeka. O, tu mamy nietoperki. Zobaczcie. O, przeszkodziliśmy mu. Sorki, nietoperek. Jest dużo takich odnóg, ale teoretycznie to kiedyś patrzyliśmy i również na mapach. One są ślepe. Są od razu zasypane od góry z czasem. Teoretycznie niektóre mogą łączyć się z tą główną komnatą. Chyba dźwiękowo, z tego co kiedyś czytałem. A tutaj widzimy, jak się kiedyś zawaliło. Więc tutaj te kamienie trzymają się dosłownie na słowo honoru. Możliwe, że też było właśnie to przejście do głównej komnaty, co wcześniej widzieliście i było zawalone. No i tam napłynęło błoto. No a tutaj mamy po prostu kamienie od dołu. A Monia przyszła do nas. Zrobimy Monię. Zrobimy Monię, małego psikusa. A Koko? Labirynt. Dobra, cofamy się. Taki ogromny stalagnat. I koło tego stalagnatu idziemy w dół, jeśli oczywiście mamy linę. Jeśli nie macie liny, idziecie tym kolejnym wejściem, które jest dalej od tego stalagnatu. Widzicie, że on tu pierwszy raz pomyliło się i zwątpiłem, no ale później znaleźliśmy to drugie miejsce i na spokojnie mogliśmy eksplorować dalej. Dobra, więc teraz tak, co my tutaj mamy? Telefony. Nasze rzeczy prywatne i kamerkowe. My teraz potrzebujemy kawałek gliny.
O, możesz dać wody. Oczywiście woda. Teraz tak, desendery do zjazdy na linię. Od razu tu możemy sobie je założyć. Proszę bardzo. Oj. Karabinki do zaczepienia liny. Slingi oraz 2 razy po 20 metrów liny. Tu użyjemy jeden kawałek tej liny, a później zobaczycie gdzie drugi. Jeżeli tędy nie chcecie schodzić, warto mieć chociaż jeden, żeby pokonać tą drugą przeszkodę bezpiecznie. Bo tam można spaść naprawdę w nieprzyjemną szczelinę. Okay. Potrzebujemy innego slinga. Może być kropki. O, właśnie tego szukaliśmy. Bierzemy sobie linkę. Monia spakuje resztę, a ja idę już założyć linę. I tu już dalej jest uskok, w który właśnie zaraz zjeżdżamy. Tu mamy naturalne miejsce, do którego możemy założyć sobie linę. Okay. Więc zakładamy tutaj, że jesteśmy już bezpieczni. Teraz schodzimy sobie niżej. Jesteśmy na miejscu. Nie jest tak wysoko, ale to jakbyście zaczęli zjeżdżać, to nie ma jak się zatrzymać. Okej, lina wolna. No to hejho. Linę sobie tutaj zostawiamy. Rozwiązujemy sobie węzeł. Bo będziemy tą linę wyciągali, nie chcemy, żeby nam się gdzieś zablokowała. Będziemy wracali inną trasą i później tą linę sobie ściągniemy z góry. Ok. Desendery już nam nie będą potrzebne dzisiaj. Więc je zdejmujemy. Dobra, teraz co? Czy idziemy tutaj górą? Górą, żeby było łatwiej, nie? Czy to przeciskamy się tamtym wąskim? Górą musimy coś zostawić dla widzów na następną wyprawę. Pokazać im wąskie szczeliny. Dobra, teraz idziemy główną trasą.
prawostronną z tego zrzutu węglowego. A, moje pierwsze uderzenie. Tu jest takie rozdroże i będziemy teraz skręcać w lewo, a potem w prawo. I przy którejś wycieczce do tej jaskini słyszeliśmy, że idzie grupa ludzi, więc stwierdziliśmy, że tu przeczekamy, żeby ich tutaj przepuścić, bo tam jest taka przepaść, którą trzeba przekroczyć. A się okazało, że pani nam wyszła tutaj z tej dziury. Jakież było nasze zdziwienie. Ale wtedy pokazała nam inną drogę do wyjścia. Dosłownie z tej dziury wyszła nam główka. Ale pani nam przynajmniej pokazała następną drogę. Aha. Tu jest dużo właśnie dróg i łatwych i trudnych. Wszystko w zależności jak chcemy tą jaskinię pokonać. Także możemy ją zdecydowanie polecić dla osób, które chcą sprawdzić tę jaskinię. I poćwiczyć, bo jest w miarę łatwa. Tak, są tutaj takie miejsca, jak tutaj na przykład, gdzie mamy mały uskok, który musimy przejść i nie chcemy do niego wpaść. Tu mamy pierwszą przestronną komnatę. Nazywa się ona Boulder Chamber. Tutaj, gdzie Adrian teraz stoi, o, tutaj, też można wejść i wtedy przejść za tymi skałami do tej komory, w której zjeżdżaliśmy na linię. Tu mamy kolejną dziurę, którą będziemy wracali. O. Adikowi właśnie padła bateria. Twoje też, że nie wygląda. Musiałem zmienić baterię, bo akurat padła. Czyli tak jak mówiłem, tu jest dziura, w którą będziemy wychodzić. A tutaj mamy dziurę, w którą będziemy zjeżdżali na dół. To przejście nazywa się Coffin Lid, ponieważ jest w kształcie wieka trumny. No i faktycznie tutaj trzeba użyć liny, ponieważ jeśli byśmy chcieli zrobić to bez liny i noga nam by się poślizgnęła, no to faktycznie finalnie możemy skończyć w trumnie. A teraz zakładamy w takim razie linkę i będziemy zjeżdżali na dół. Tym razem tu nie potrzebujemy żadnych przyrządów do zjeżdżania, ponieważ bardziej, żeby chwycić się tej liny i po prostu przepuszczać ją sobie w ręce, więc na pewno rękawiczki są potrzebne.
taki sposób sobie zaczepiamy tutaj linkę. Jeden punkt, drugi punkt, zawsze minimum 2 punkty. I w dół na dół. To jest właśnie miejsce, do którego nie chcielibyście wpaść z rozpędu, zjeżdżając stąd. A będziemy szli dalej, ale nie z rozpędu. Dobra, lina wolna. Dzień dobry. Dobry. To jest zjazd pod kątem 45 stopni, więc lepiej mieć ze sobą linkę. Zanim pójdziemy tam dalej, idziemy tutaj, bo tutaj jest naprawdę bardzo ładna komnata. Zobaczcie to. Monia jak zwykle chilling w jaskini. Tam jest kolejne przejście, ale to kiedyś przyjedziemy na dłuższą eksplorację tej jaskini. Od rana do wieczora. Tak, bo aktualnie nie mamy za dużo czasu, bo mamy godzinę alarmową ustawioną na 3 godzinki, a już nam trochę zeszło przy wejściu, nie rozmawiając z tymi Polakami, no i później na wszystkie kolejne etapy. A do wyjścia z samego dołu, dokąd idziemy, to jest około 30, czy może nawet 40 minut, także musimy się sprężać. I to Teraz w jaskiniach leci zupełnie inaczej. tak, także Tak powalna. schodzimy na dół. Tu jeszcze nam nasza 20-metrowa linka sięga. Idealnie. Ok. I tu jesteśmy teraz w Water Chamber. Jest to najniższa komora tej jaskini, o której wiemy i która została odkryta. I tam jest bardzo ładne miejsce i tam właśnie płynie woda, dlatego ona została nazwana Water Chamber. No i tutaj właśnie skądś płynie woda. I tam przesiąka w dół. Myślę, że będziemy mogli dojść do miejsca, gdzie ona płynie dalej. Zaraz zobaczymy. Tu jest bardzo stromo. A tu schodziłaś. Nie. Tak.
wyciągał. Co? Przypomniało ci się? Ja mam tam wejść. A ty już tam byłaś kiedyś, pamiętasz? Ja się nie mogłem wtedy zmieścić. Obawiam się, że w tych warunkach jest to nierealne. Dołem chyba wtedy chodziłeś tam jakoś, nie? Dupka mi się nie mieści. Bokiem. Tu jest za wąsko. Nie. Nie? Nie. Dobrze, chodź. Ładnie, co tam jest. A Monia kiedyś się mieściła, a teraz się nie mieści. Tak, kiedyś dołem wchodziłam, a teraz już niestety te tutaj skały tworzą opór. Trzeba schudnąć do eksploracji. No. Jestem! Cześć. No, tam jest fajnie, tylko niestety dupka mi się już nie mieści. Dobra, i to jest prawie najniższy poziom tej jaskini. Zejdziemy jeszcze kawałek dalej, tylko nie pamiętam, czy to było to zejście? Tam, Tamto, nie? to jest ślep. Aha. Czyli musimy wejść wyżej. Tak. I tutaj schodzimy na dół. Tam znajduje się ostatnia przeszkoda w tej jaskini, której my nie pokonamy. No mamy te grube dupki. Tak, bąbelko. I teraz tak. Tam znajduje się chyba przejście do drain pipe, czyli do przeszkody, którą nie jesteśmy w stanie pokonać. A tam znajduje się część, która jest chyba odkopywana. Zaraz tam pójdziemy, idziemy najpierw do drain pipe. Okej, tu mamy właśnie wejście do drain pipe, czyli rury o średnicy około 30 cm prowadzącej do końca tej jaskini. Tam już jest właśnie ostatnia część jaskini. Słychać echo bardzo mocne z tej rury. Aha.
To jest prosta rura, około 7-8 metrów, ale w najwęższych miejscach ma około 30 cm średnicy. Ok, musimy się stąd wyciągać. Ale tam ciasno. Nie, co ty, ja tam nie byłbym w stanie wejść. A rozumiem, zaciski, ale to takie zaciski, a to jest taki 8-metrowy zacisk. I ten drain pipe, on znajduje się 47 metrów poniżej wejścia. Czyli aktualnie jesteśmy prawie 50 metrów poniżej wejścia i tyle będziemy musieli pokonać z powrotem. Niby mało, a jednak dużo. Kto cię uczył wychodzić z dziur w jaskiniach? Nogami do przodu. A wiem dokąd idę. Ja mam tak krótkie szkitki na ich wykopaliska. Ale to są jakieś worki i to jest jakby wzmocnione. Faktycznie tu trochę wąsko. Ale tam dalej widzę płynie woda. Ale tutaj jakoś... Nie. Dobra. Liczymy to za jakiś czas, jak zgubimy parę kilo. Może Nie chcą, ma czasu. może chcą zrobić ominięcie do drain pipe. To by zajęło kolejno pół godziny, ale dzisiaj nie mamy na to czasu. Lecimy tu. Może i dałbym radę jedną stroną, ale nie ma czasu. Dobra. Do góry. Wychodzimy do góry. I teraz około 40 minut wychodzenia mamy. No, zjeżdżać się fajnie zjeżdża. Chyba że ktoś z Was, co to ogląda, był już tam i nam może napisać w komentarzu, jak wygląda dalsza część. To było dobre podejście. Okay. Miło jest tu mieć linkę. Co? Miło jest tu mieć linkę. No, taką graficę jak się nie rodzi. Teraz wychodzimy trochę wyżej. Ciasnawo. O kurde.
Zobaczcie, jaka ładna ściana z naciekiem. Jest jeden wielki naciek. I tutaj przy wyjściu też uwaga, bo można tutaj wpaść w takie niemiłe szczelinisko. I wtedy się wyleci na dole w water chamber. Adi mówi, że się wyleci w water chamber na dole. Zobaczymy cwaniaka, jak się będzie przyciskał. Jest oto i on. Zmieściłem się! Brawo! A teraz weź plecak. Jak tak mówisz? Ktoś trzyma ją! O! Ja bym puściła i spierniczała, nie? W przypadku by tam to nie zrobiło różnicy, ale jakby się potrzebowała w dalszej części jaskini, to mogłoby być średnio, szczerze mówiąc. Jak ktoś wam ciągnie i nie potrzebujecie liny, to zostawiajcie i spierniczajcie, ale jak potrzebujecie, to się co, przeciągajcie. W Giant Hall była sytuacja, że mieli na Garland Spot założoną linę i poszli na dół. I jakiś turysta, cwaniaczek, doszedł do Garland Spot, do tej pierwszej studni i zwinął im tą linę. I nie mieli jak wyjść. Nie wiem, czy wtedy sobie dali radę, czy musieli po nich przyjść jacyś ratownicy albo znajomi. Nie zawiązuj, bo jeszcze masz ten. No tak, ale w każdym razie to była jedna z kradzieży w jaskini, jakiej tam czytałem. Rzadko się zdarzają kradzieże w jaskini, zazwyczaj... No, bo raczej jak wchodzi ktoś do jaskini, to raczej jest to, można powiedzieć, swój człowiek, tak? A tam jest akurat takie miejsce, że dalej podejrzewam, żeby coś takiego się nie zdarzyło, nie? Ale do Garland Spot masz praktycznie płasko. Kiedyś tam pojedziemy nagrać to. Może za 2 tygodnie? Może. Zawsze mam problem, nie chce mi się dojść do jaskini, ale jak już jestem w jaskini, to już jest No fajnie. już się nie chcę wychodzić. To już jest fajnie, Możesz tu no. zostać. Nie, Nie? nie, bo nie mam jedzonka. Nie do peży możesz. Tylko uważaj, żebyś komina nie dostała. Jest oto i on. Idziesz pierwszy? Tak. Masz plecak. Nie podasz wodą. O! Teraz bym płynął. Wyjdziesz dupko? O! A to wyjdę, nie? Masz czerwone oczy.
Tak się śmiała ze mnie. Ale ja się nie mam o co zaprzeć. A, ja też musiałem znaleźć dobrze. No, bardzo wysoko trzeba wyjść. O, i teraz sobie mogę wyrzucić. Jestem! Pięknie. I tak właśnie pani nas zaskoczyła. Panie przodem. Oj. Jakaś też ciasna ta jaskinia się zrobiła, nie? Mieliśmy dobry ostatni rok. Za dobry. Poszaleli my trochę z kilogramami. Okej. Ta komnata też ma swoją nazwę. Tylko nie pamiętam. Czy dining room? Wrzucę napis pod filmem. Okej. Czy Monia będzie zwijać tą linę? Nie. Bo skończy się to tym, że pewnie zjadę jeszcze raz. Jeszcze zjechać kółko zrobić. Nie, już podziękuję. Stroje Wormbaga, undersuity Wormbaga, nie? Plecaki Wormbaga. Wspierajcie lokalne firmy, No jest. bo Wormbag jednak ma dobre rzeczy. I te plecaki, to taka ciekawostka, te plecaki są chyba projektowane na najwęższą jaskinię w UK. Może nie najwyższą, ale Jedną z to jest najwyższych. na tą Darren Sillau, czyli gdzie ona nie jest zamykana, ponieważ nie musi być zamykana, tak jak niektóre jaskinie i pierwsze 500 metrów to jest czołganie się w wąskich przesmykach. No i właśnie z tego powodu ona nie musi być zamykana, bo to wejście odstrasza amatorów. Okej, wychodzimy więc. Ja sobie zrobiłem takie coś, że jak będę chciał go zrzucić, to mogę zrzucić i go sobie wciągnę za sobą. Aha. Może. Aha. No dobrze, o tę draperię sobie się zaprzy. Co? O tutaj niektórzy sobie wrzucają linę do wyjścia, żeby im pomagała. Gdzieś tą stroną.
Po lewej stronie masz dobre... Gdzieś było, o, właśnie. Dalej, no. Właśnie, pamiętam, że tutaj było ten dobry chwyt. A, tu zielono. Zielono mi. Zielono i czerwono. Ej. O? A, to ty wyłączyłeś nagrywanie? A nie, albo może w plecaku było to. Dobra, A, telefon zasięgu dostał. dobra. Dobra, pada deszcz. Zabijamy Uciekamy. się na parking. Bo tak konkretnie pada deszcz, powiem. I przybiera. Tak konkretnie się rozpadało. A nawet nie było wiadomo na dole. Okej. Ruszamy. Pa. Dobrze, że nam nikt nie odpowiedział.